Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam. Kilka dni temu podano oficjalną datę premiery gry Cryzol Theatre of Idols. Tytuł ten zadebiutuje na PC-tach oraz najnowszych konsolach już 10 lutego. Produkcja przenosi nas na wyspę Tormentosa w barokowej, fantastycznej krainie Hiszpania, będącej wypadkową historycznych wydarzeń, folkloru i religii prawdziwej Hiszpanii. Głównym bohaterem gry jest żołnierz imieniem Gabriel, który na polecenie Boga Słońca przybywa tu, by wypełnić jego boską misję i odkryć przerażające tajemnice tego miejsca oraz ukrócić makabryczne zwyczaje jego mieszkańców. Studio Bungie potwierdziło datę premiery strzelanki Marathon. Gra zadebiutuje 5 marca na PC-tach i najnowszych konsolach. Według zapowiedzi deweloperów Marathon to strzelanka typu looter shooter, w której oprócz wymiany ognia zajmiemy się także szukaniem przedmiotów rozsianych po mapie. Utrudnią nam to nie tylko inni gracze, ale i przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję. Dodam jeszcze, że studio Bungie podzieliło się wstępną listą aktorów, jakich usłyszymy w grze. Listę otwiera zwyciężczyni zeszłorocznej gali The Game Awards Jennifer English. Do obsady dołączyli także Ben Starr, Neil Newbon czy Roger Clark. Studio Sadleo wraz z wydawcą, firmą Dear Villagers, poinformowało o dacie premiery gry 1348 Ex Voto. To przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, która zadebiutuje na rynku 12 marca bieżącego roku. Platformy docelowe to PC-ty i konsole PS5. Gra niestety ominie najnowsze Xboxy. Jak sugeruje tytuł, produkcja przenosi nas do 1348 roku. Półwysep Apeniński pustoszą choroby i zaraza, na szlakach grasują bandyci, szerzy się zagrożenie ze strony najemników i fanatyków religijnych, a ludność masowo migruje ze wsi do miast. Główną bohaterką gry jest młoda kobieta rycerz o imieniu Aeta, której wioska została napadnięta przez bandytów. Chcąc odnaleźć i uratować swą zaginioną po ataku przyjaciółkę Biankę, protagonistka wyrusza w podróż pełną niebezpieczeństw. Mam złe informacje dla wszystkich czekających na remake Prince of Persia. Ubisoft ogłosił restrukturyzację polegającą na podzieleniu firmy na domy kreatywne, w wyniku czego do kosza trafiło 6 gier, a 7 produkcji zostało opóźnionych. Największym rozczarowaniem jest skasowanie remake'u Prince of Persia Piaski Czasu zapowiedzianego w 2020 roku. Decyzja firmy dziwi, tym bardziej, że według listopadowego raportu tytuł miał zadebiutować przed końcem marca 2026 roku, a więc był na zaawansowanym etapie prac. To nie wszystko. Korporacja opóźniła premiery 7 gier, aby spełnić wyższe standardy jakości i zmaksymalizować tworzenie długoterminowej wartości. Choć żadna produkcja nie została wymieniona z nazwy, raport wspomina o tytule, którego debiut był planowany na obecny rok fiskalny, a teraz został przełożony na następny. Spekuluje się, że może to być remake Assassin's Creed Black Flag Resist. 19 stycznia w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Earth of Orin. To gra strategiczna z wyraźnie zarysowanymi elementami city buildera. Za opracowaniem tej produkcji stoi studio o tej samej nazwie, założone przez niezależnego belgijskiego dewelopera posługującego się pseudonimem Elivard. Earth of Orin zabiera nas do świata fantasy inspirowanego średniowieczem, a dokładniej do tytułowej krainy, którą zamieszkujące cywilizacje podzieliły na swoje strefy wpływów. Filarem gry jest kampania fabularna. Ponadto tytuł oferuje sandboxowy tryb kreatywny, który pozwala na zabawę bez konieczności oglądania się na cele i ograniczenia narzucone z góry. 19 stycznia w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Elengard Ascension. To trzecioosobowe RPG fantasy inspirowane takimi grami jak Dragon Age Początek czy Neverwinter Nights. W trakcie rozgrywki wcielamy się w mieszkańca spokojnej wioski, który pewnego dnia odkrywa, że ciąży na nim klątwa mogąca sprowadzić zagładę na niego i jego bliskich. Po wyruszeniu w podróż w poszukiwaniu lekarstwa dowiaduje się on, że nad światem wisi zagrożenie ze strony mrocznych sił. Od tej pory zadaniem bohatera jest nie tylko rozprawienie się z własnym problemem, lecz również stawienie czoła ciemności.
Gra cieszy się skromnym zainteresowaniem. W dniu premiery pik aktywności wyniósł 82 osoby bawiące się w grze jednocześnie. Ich opinie wskazują na mieszany odbiór gry. Nieco lepiej pod względem aktywności poradziła sobie gra Strategos, debiutująca w Early Access 20 stycznia. Tutaj pik na Steam wyniósł 102 osoby przebywające w grze jednocześnie. Oceny na platformie firmy Valve wskazują na pozytywny odbiór gry. Strategos to strategia czasu rzeczywistego, w której dowodzimy antycznymi armiami. Produkcja została opracowana przez niezależne studio Strategos Games. 20 stycznia w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Blightstone. To taktyczne RPG z turową walką i elementami roguelike w klimacie mrocznego fantasy. W grze prowadzimy kilkuosobową drużynę, by eskortować kryształ i pokonać potwornego władcę. Zarządzana drużyna składa się z 3 do 4 przedstawicieli różnych klas. Kwintesencją są tu krwawe turowe walki toczone na pozbawionych siatki planszach, umożliwiających swobodę ruchu postaci. Jak na niewielką produkcję, Blightstone cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Rekord aktywności dnia premiery na Steamie wyniósł 525 osób bawiących się w grze jednocześnie. Co ważne, idą za tym pozytywne opinie. Jeszcze lepiej poradziła sobie kolejna premiera, czyli Mio Memories in Orbit. To platformowa gra akcji typu Metroidvania, w której jako niewielki robot eksplorujemy gigantyczny statek kosmiczny, by przywrócić jego dawną świetność. W dniu premiery na Steamie rekord aktywności wyniósł nieco ponad 1500 osób bawiących się jednocześnie. Gra zbiera też bardzo pozytywne opinie na platformie firmy Valve. 21 stycznia wczesny dostęp opuściła produkcja Eldegard. To sieciowa gra PvPvE typu ekstrakcyjnego w klimatach fantasy. Tytuł zadebiutował wyłącznie na PC. Gracze kierują w Eldegard poszukiwaczami przygód, którzy zapuszczają się w niebezpieczne regiony, zarówno na powierzchni, jak i w podziemiach. Po zdobyciu łupów muszą się ewakuować z mapy, zanim zabiją ich potwory lub inni gracze. Możliwa jest samotna zabawa, jak i łączenie się z innymi graczami w drużyny. Pomiędzy wyprawami gracze wracają do miasta, gdzie kupują przedmioty oraz odpoczywają w tawernach. W toku rozgrywki mogą wybierać między wieloma klasami postaci wzorowanymi na tych z gier MMORPG. Wicked Seed zadebiutowało na PC-tach 23 stycznia. To ciekawy miks survival, horroru i RPG. Grę dodatkowo wyróżnia hybrydowy system walki łączący akcje w czasie rzeczywistym ze strategicznymi atakami turowymi. Gracze muszą uczyć się schematów ruchów wroga i mogą spowalniać czas, aby wydawać komendy taktyczne. Za pokonanych oponentów otrzymujemy punkty doświadczenia, które następnie przeznaczamy na rozwój postaci. Doświadczenie zdobywamy też za rozwiązywanie zagadek logicznych i odkrywanie nowych lokacji. 23 stycznia w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała produkcja The Gold River Project. To trzecioosobowa gra survivalowa z otwartym światem, w której walczymy o przeżycie w dziczy na północnym zachodzie Ameryki Północnej, mimowolnie biorąc udział w tajemniczym eksperymencie. Widzimy kamery obserwujące każdy nasz ruch, trafiamy też do zbudowanych na jego potrzeby kompleksów i odkrywamy rozmaite instalacje. Lokalizacje wybranych elementów świata gry, jak podstacje oraz punkty zaopatrzenia i zainteresowania, są dobierane losowo. Eksploracja pełni tutaj kluczową rolę, bowiem poprzez nią nie tylko poznajemy okolicę, lecz również gromadzimy zasoby pozwalające nam przetrwać w niegościnnym środowisku. Mowa przede wszystkim o pożywieniu, ale też o surowcach służących do wytwarzania przedmiotów. Źródłem tego pierwszego są polowania i uprawa ziemi, z kolei te drugie pozyskujemy na potrzeby systemu craftingu. Dzięki niemu możemy tworzyć wyposażenie na własny użytek lub na handel, a także stopniowo rozbudowywać obóz. W The Gold River Project można grać w pojedynkę lub w trybie współpracy przez internet. 20 stycznia zadebiutował darmowy dodatek do gry Last Fate zatytułowany Awakened Ancients. Listę nowości wprowadzonych w DLC otwiera tryb lochów. Mowa o obszarze, który staje się dostępny po zdobyciu chwytaka nocnego łowcy, a pojawiają się w nim nowi wrogowie i bossowie, unikalne elementy wyposażenia oraz postacie niezależne. Na sprawdzenie czeka tu również wieża rozpaczy, gdzie mierzymy się z kolejnymi falami wrogów, starając się przetrwać jak najdłużej, a także moduł Boss Rush, w którym stajemy do walki z kolejnymi bossami z głównej gry, przez co jest on dostępny dopiero po jej ukończeniu.
Ponadto autorzy przygotowali tryb Nowa Gra Plus umożliwiający kolejne podejście do głównej przygody. Dopełnieniem tego wszystkiego są 3 nowe postacie, czyli Kalar, Acheron oraz Issa, w które możemy wcielać się w ramach poszczególnych wariantów rozgrywki. Oprócz tego znalazło się tu miejsce na niedostępne wcześniej egzekucje oraz usprawnienia. 22 stycznia zadebiutowało obszerne DLC do znakomitej gry Cult of the Lamp zatytułowane Woolhaven. Rozszerzenie wprowadza nową linię fabularną. W jej centrum umieszczono zapomnianą boginię owieczek imieniem Ingia, która prosi nas o pomoc w odbudowie swojej trzódki i przywróceniu życia górze, na której rezyduje. Sprawy komplikują się w momencie, gdy nasz baranek odkrywa, że istoty zamieszkujące szczyt oraz przebywające w 2 nowych lochach zostały wypaczone przez zgniliznę skrywającą się pod śniegiem. Kilka dni temu została zapowiedziana nowa odsłona Life is Strange. Produkcja dostała podtytuł Reunion, a jej debiut przewidziano na 26 marca tego roku. Platformy docelowe to PC-ty oraz najnowsze konsole. Nad produkcją pracuje studio Deck Nine Games, czyli twórcy 2 poprzednich części serii o podtytułach True Colors i Double Exposure oraz dodatku Before the Storm do pierwszej odsłony cyklu. Reunion opowie dalsze losy 2 bohaterek dobrze znanych fanom serii. Dręczona koszmarami i natrętnymi wizjami Chloe przybywa na uniwersytet w Caledon w poszukiwaniu Max. Niestety trafia w dość niefortunnym momencie, za 3 dni pożar strawi kampus. Właśnie na tym okresie skupi się gra, zmuszając przyjaciółki do zapobiegnięcia katastrofie. Oznacza to, że Max ponownie wykorzysta swoje umiejętności cofania czasu. Z kolei grając Chloe przeprowadzimy rozmowy z wyborami, które pozwolą chociażby na zdobycie dodatkowych informacji. Island of Ash to nadchodząca przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby i elementami RPG. Za jej produkcję odpowiada zespół z Green Page Studio. Debiut przewidziano dopiero na 2027 rok, a potwierdzoną na ten moment jedyną platformą są PC-ty. Akcja rozpoczyna się 5 wieków po wielkiej katastrofie, która doprowadziła do upadku cywilizacji. Gracz budzi się na brzegu tajemniczej wyspy, nie pamiętając swojej przeszłości, ale odczuwając silną, niewyjaśnioną więź z tym miejscem. Aby zrozumieć historię wyspy i własne pochodzenie, bohater musi odnaleźć 5 fragmentów swojej duszy, które są ukryte głęboko w mrocznych ruinach zapomnianych cytadel. Fabuła ma charakter nieliniowy. Decyzje podejmowane podczas rozgrywki kształtują ścieżkę gracza, prowadząc do jednego z wielu zakończeń. W ten sposób nasz protagonista może stać się wybawcą, który przywróci życie na wyspie lub jej największym przekleństwem. Hollow Mire to nadchodzący thriller narracyjny, którego akcję osadzono w powojennej Anglii. Gra jest tworzona przez niezależne studio Molo Games. Produkcja nawiązuje do klasycznych przygodowych typu point and click, łącząc je z nowoczesną oprawą i mechanikami śledczymi. Historia opowiadana jest z punktu widzenia 2 postaci, których losy się przeplatają. John Rowe to weteran II wojny światowej i dziennikarz zajmujący się sprawami paranormalnymi, który szuka swojej zaginionej rodziny w tajemniczej posiadłości Bracken House. Z kolei Gwen Porter to detektyw prowadząca śledztwo w sprawie zniknięcia pacjenta i morderstwa w brutalnym azylu Borden Down. Co istotne, wybory popełnione przez gracza kształtują fabułę i prowadzą do jednego z 8 unikalnych zakończeń. Na platformie Steam dostępne jest demo owej produkcji. Annulus to mroczna, taktyczna gra RPG w klimacie dark fantasy, inspirowana średniowiecznym rycerstwem, tworzona przez studio Nirvana. Gra wyróżnia się wysokiej jakości oprawą wizualną, napędzaną przez silnik Unreal Engine oraz głęboką warstwą strategiczną. Gracz wciela się w rolę dowódcy najemników na ogarniętym wojną kontynencie Novi Set. Naszym zadaniem jest rekrutowanie i szkolenie najemników oraz pozyskiwanie unikalnej broni i zasobów. Rozgrywka opiera się na turowych starciach taktycznych, gdzie kluczowe znaczenie ma ukształtowanie terenu, pogoda oraz cykl dnia i nocy. Fabuła jest nieliniowa, a podejmowane przez gracza decyzje moralne i strategiczne wpływają na przebieg kampanii oraz losy naszego legionu. Według informacji dostępnych na karcie produktu na platformie Steam, tytuł ma być dostępny w modelu free-to-play. Orken to nowo zapowiedziana gra RPG akcji, którą sami twórcy określają mianem neandertalskiego westernu. Projekt jest efektem współpracy między renomowanym studiem graficznym Sixmore Vodka, znanym m.in. z grafik do League of Legends, a deweloperem Dimagog Studio.
Akcję gry osadzono w mrocznym świecie fantasy zwanym Edom, w którym tradycyjny konflikt między orkami a ludźmi został przedstawiony w unikalny, surowy sposób. Gracze wcielają się w postać Kolteka, młodego wojownika z ludu Kar, który wyrusza na poszukiwania zaginionego przyjaciela, odkrywając przy tym mroczne przeznaczenie swojej ojczyzny. Rozgrywka inspiruje się mechanikami Souls-like oraz takimi tytułami jak Dragon's Dogma. Walka opiera się na zarządzaniu wytrzymałością, unikach oraz wykorzystywaniu specjalnych umiejętności o ograniczonym czasie odnowienia. Na 26 lutego zaplanowano wersję demonstracyjną, która będzie dostępna na Steamie. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!